panu mówię, dlaczego mówię rezerwat, dlaczego nazwałem siebie aborygenem i użyłem tych określeń w sposób absolutnie świadomy. Używałem określenia rezerwat Praga, bo był to świat kierujący się nieco innymi zasadami, nieco innymi regułami, aniżeli ten świat poza Pragą. To było to szczególne miejsce, gdzie i tradycja, i doświadczenie historyczne, i ten bazar Różyckiego, to wszystko razem kształtowało jakiś taki mikrokosmos, praski mikrokosmos. Więc rezerwat, bo to było jednak coś innego, aniżeli na przykład Śródmieście. Tam oczywiście też były podobne rejony. Nie wiem, gdyby pan poszedł na ulicę Waliców w czasach, kiedy istniał tak zwany Dziki Zachód, to miałby pan dokładnie to samo i podobnych ludzi. Być może pewne, nawet podobne reguły postępowania. To było coś, co pozostało pewnie, nie wiem, z okresu międzywojennego, wojennego. Nasze społeczeństwo wyglądało wtedy zupełnie zupełnie inaczej. Natomiast dlaczego użyłem określenia aborygen? Bo ja jestem stamtąd. Moje korzenie są tam. Ja dzisiaj mieszkam na Ursynowie i mieszkam na Ursynowie od lat 40, ale mam świadomość, że ja jestem stamtąd, z tamtego świata. Że ten mój świat, że to moje pierwsze doświadczenia, iluminacje, dziewczyny, seks, wszystko to się wszystko łączy. Początek to jest Praga. To jest inny świat. Używam określenia aborygen nie w znaczeniu jakimś tam pejoratywnym, złym czy coś takiego. Ja po prostu jestem stamtąd. I stamtąd w gruncie rzeczy pozostałem. Te moje szmulki, ta moja Praga, to była jak gdyby moja ojczyzna. Mało tego, tą moją ojczyznę, czy tą małą ojczyznę czasami określało się przez konflikty z zewnętrznymi dzielnicami. Dla przykładu, moja Praga tłukła się regularnie z Czerniakowem, w związku z czym jak pojechałem na Czerniaków, to raczej nie powinienem był mówić, że jestem ze Szmulek. Ja pamiętam takie wydarzenie, to był który rok? 63 albo 64. Pojechaliśmy na Taneczny Krąg na Czerniakowskiej. Pewnie mało kto wie, gdzie się to wtedy znajdowało. To jest bardzo blisko mostu Poniatowskiego. I pamiętam, był koncert zespołu, pierwszy koncert albo jeden z pierwszych koncertów w Warszawie. Nie, drugi, bo pierwszy był na Kole. Zespołu Czerwone Gitary. Jak się chłopcy dowiedzieli, że my jesteśmy ze Szmulek, z Pragi, no to doszło do jakiejś tam bijatyki. Ja już nie będę mówił o tym, jak człowiek się zasłaniał przed pocięciem żyletką, ale tak to wyglądało. Dalej pamiętam też takie spotkanie, kiedy się odbywały zabawy na Mariensztacie, na rynku Mariensztatu. I tam również dochodziło do jakichś tam animozji, nie wiem, Pragi ze Śródmieściem, Pragi z Mokotowem, Mokotowa z Czerniakowem, Pragi z Targówkiem. Ja wtedy widziałem po raz pierwszy w akcji swojego kolegę. Słynna postać na Pradze za czasów mojej młodości, czyli niejakiego Ojo, który nie był człowiekiem potężnego wzrostu, ale walił z byka w sposób niezwykle, że tak powiem, skuteczny, tak bym to powiedział. I wtedy po raz pierwszy rzeczywiście widziałem go na Mariensztacie w akcji. Ta wrogość, czy te konflikty między dzielnicami, Praga nie lubi Śródmieścia, Śródmieście nie lubi tam kogoś, to również określało nas. Jeszcze jedna rzecz. Ja to wspominałem w takim swoim tekście wspomnieniowym z Pragi, ale za czasów mojej młodości, czyli mówię o latach 50., nie mówiło się na Pradze, że jadę na przykład do Śródmieścia. Mówiło się, jadę na Warszawę albo jadę do miasta. I była olbrzymia różnica między tą Warszawą lewobrzeżną, a tą Warszawą prawobrzeżną. To był specyficzny świat, który się kierował swoimi zasadami, swoimi regułami. I wtedy, kiedy ja się urodziłem na Pradze, no to te reguły i te zasady obowiązywały. A mógłby pan przytoczyć jakieś reguły i zasady obowiązujące właśnie? Oj, to są bardzo różne. To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Były rejony, które były takimi rejonami typowo robotniczymi. Ale były też rejony, były też ulice, gdzie praktycznie rzecz biorąc przez cały okres PRL-u nikt, nigdy, nigdzie nie pracował. Jakie zasady, jakie reguły obowiązywały? Po pierwsze,
Myślę, że tam były mimo wszystko bardzo silne relacje sąsiedzkie. Dalej obowiązywała zasada, że ze swojej dzielnicy, ze swojej ulicy nic nie można było zrobić. Jeżeli dochodziło do jakichś tam, nie wiem, porachunków kogoś z kimś tam, no to było to z pełnym przestrzeganiem zasad honorowych. To podwórko wszystko o wszystkich wiedziało. Na moim podwórku był na przykład ciekawa postać. Wtedy to miało to dla mnie zupełnie inne znaczenie. Dzisiaj patrzę na to też z pewnego dystansu. Dziadek mojego najbliższego przyjaciela podwórkowego, ówczesnego, okazuje się, był w czasie wojennym granatowym policjantem. I proszę sobie wyobrazić, że on praktycznie rzecz biorąc nie wychodził z mieszkania. A jeśli już, to bardzo rzadko. Podwórko wiedziało, że on jest. Podwórko wiedziało, że on żyje. Ale nie akceptowało jego roli wtedy, kiedy był granatowym policjantem. No bo, jakby to powiedzieć, wszystko, na co mogło się podwórko wtedy zdobyć. Wszyscy wiedzieli o chorobach każdego. Moja mama zmarła na raka piersi, ale była na przykład w Oficynie na Kępnej, mieszkała pani Górska, której lekarze dokonali amputacji piersi. Ona przeżyła moją mamę o 10 lat. Wszyscy wszystko wiedzieli. Jedna z najpiękniejszych postaci na tym moim podwórku na Kępnej, której jestem winien olbrzymie uznanie, to jest pani Pogorzelska, która mieszkała w suterynie. Dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę z tego, czym była suteryna i wydaje się, oczywiście były suteryny lepsze, ale ta suteryna pani Pogorzelskiej to była praktycznie rzecz biorąc normalna praska piwnica. Ja nawet nie pamiętam, czy tam była podłoga jakakolwiek, ale ona tam mieszkała, ale tam miała swoją maszynę do szycia i jeszcze w latach 60. potrafiła uszyć najlepiej dopasowane, najfajniejsze spodnie. W tym tekście, który pisałem o Pradze, wspominam na przykład Gienka. O nim nigdy nikt nie powiedział, ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek powiedział głupi Gienek. Gienek był częściowo sparaliżowany, właściwie częściowo sparaliżowany. Miał podkurczone nogi, mówił w sposób bardzo niewyraźny, ślinił się przy tym i handlował na bazarze, żył z tego, że handlował na bazarze Różyckiego, nie tylko na bazarze Różyckiego, ale po okolicznych sklepach, sprzedawał gazety. A jestem pełen uznania dla Gienka, bo w pewnym sensie on uratował mi życie. Bo to było wtedy, Kępna była jeszcze brukowana, nie była asfaltowa. I ja, że tak powiem, złamałem przykazanie rodziców i wyszedłem na ulicę. I szedł jakiś pijany facet, sztok pijany, który wziął mnie na ręce. Ja miałem to jest 5-6 lat mniej więcej. Wziął mnie na ręce, przewrócił się ze mną i przewrócił się na mnie. Zadusiłby mnie na tym bruku. I wtedy ten sparaliżowany Gienek ściągnął go ze mnie. W związku z czym, a była to piękna postać. Zginął podobno w wypadku tramwajowym i to w takim miejscu, mówię podobno, bo nie jestem w stanie tego na 100% potwierdzić, ale w takim specjalnym miejscu na Pradze, gdzie bardzo często dochodziło do wypadków. Ja kiedyś złośliwie powiedziałem, że co miesiąc ktoś tam tracił nogę. Mianowicie to było skrzyżowanie Targowej i Ząbkowskiej. Te społeczności złożone z bardzo różnych ludzi. Dla nich wszystkich to był wspólny świat. Ja będę protestował kategorycznie. Tak, to prawda. Na Brzeskiej były całe kamienice, gdzie nikt nigdzie nie pracował. Powtarzam to nawet pewnie za Budrewiczem, który o tym pisał. Ale mieszkali też tam znakomici ludzie. Poza tym, co to znaczy znakomity ludzie? Wykształcony? Są wykształceni oczywiście, ale wśród tych ludzi, tych moich sąsiadów, różnych, choćby takich jak właśnie ta pani Pogorzelska, o różnej historii, są wspaniali ludzie, dlatego proszę, błagam, nie traktujmy tego tylko i wyłącznie jako świat kryminalny, półkryminalny i tak dalej, bo to nie jest prawdą. Faktem jest, że obowiązywały jakieś tam zasady, prawda? Że na przykład ja mogłem swoje mieszkanie zostawić otwarte i przyszedł sąsiad albo ktoś powiedział zamknij chałupę, prawda?
Nigdy się nie zdarzyło, żeby mnie ktokolwiek tam okradł. Ja mogłem w nocy o północy wracać, powiedzmy, ze Starówki. Nie wiem, po wypiciu, nie wiem, butelki czy dwóch, powiedzmy u Hofera albo u Fukiera, bo tam żeśmy chodzili na wino. Ja mogłem iść ulicą Ząbkowską, prawda? Czy nawet Brzeską i chociaż znaliśmy się tylko z widzenia, to wiedzieli, że ja jestem stąd. W związku z czym było cześć, idę dalej. Ja byłem tam absolutnie bezpieczny. Mnie nigdy na Pradze nic złego nie spotkało. Godzina powiedzmy 5-6 rano i gra orkiestra Edwarda Ciukrzy z muzyką ludową. Okna są otwarte, radia włączone. I ten świat o godzinie 6 rano, kiedy miasto budzi się, wygląda zupełnie inaczej. Czasami słychać chrapanie, czasami coś innego. Słyszę na przykład awantury domowe, ale też mam w pamięci na przykład coś takiego jak relacje na przykład z wyścigu pokoju. Relacje z wyścigu pokoju, kiedy okna są otwarte. Oczywiście nie ma telewizorów, telewizory są jeszcze absolutną rzadkością. Mój pierwszy telewizor rodzina kupiła w 1957 roku w komisie na rogu Brzeskiej i Ząbkowskiej. Był to telewizor radziecki Tiemp 2, w komisie kupiony. Ale ponieważ nie było jeszcze wtedy telewizorów, a wyścig pokoju był niezwykle popularny, w związku z czym ludzie, nie wiem, 20-30 osób potrafiło stanąć pod czyimś oknem na parterze i słuchało relacji z wyścigu pokoju, więc zapamiętałem też te odgłosy. Zapamiętałem też odgłosy na moim podwórku na Kępnej, u pani Górskiej, tej, której amputowano piersi, która przeżyła moją mamę o 10 lat. Miała fajnego syna, chyba Marka, który grał na skrzypcach. W związku z czym przy otwartych oknach cały czas to jego próbowanie na skrzypcach było słychać. Wreszcie dźwięki, które mi się kojarzą z moim drugim mieszkaniem, czyli na Kawęczyńskiej, ponieważ to jest mieszkanie, moja kamienica, Kawęczyński Am 34, to była kamienica tuż przy drugim zjeździe do zajezdni, więc to było na tej zasadzie, że godzina 1, 2 w nocy, ding, 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 tramwaje zjeżdżają. Potem godzina powiedzmy 4, 5 rano, ding, 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 tramwaje wyjeżdżają. Ja praktycznie rzecz biorąc wtedy tamtych dźwięków nie słyszałem, ale w pamięci mi utkwiły. Można było się bardzo szybko przyzwyczaić. Nawiasem mówiąc, muszę panu powiedzieć, kiedyś, to był rok 62 albo 63, chyba 63. Zorganizowałem i z tego jestem dumny pierwszy koncert Rolling Stonesów na Szmulkach. Wyglądało to tak. Miałem kumpla w szkole, Władysława IV. Jego ojciec miał wytwórnię chyba wód mineralnych. Miał wytwórnię wód mineralnych, w związku z czym jak na ówczesne standardy był człowiekiem dobrze sytuowanym. I ten mój kumpel Tomek pojechał do Londynu na jakiś tam wyjazd, co wtedy było w ogóle rzadkością, żeby można było pojechać. No i pamiętam, jak się ludzie popisywali tym, że mają torby lotnicze z napisem na przykład Pana. Potem dostawali wtedy jako suwenir z lotu. Otóż Tomek przywiózł z Londynu drugi long play Rolling Stonesów. Pierwszy long play to był z tym utworem Like a Rolling Stones. Ale drugi to był taki long play, na którym już było Route 66 i parę innych Route 66, Rollow Beethoven, jeszcze parę innych. Natomiast był tam też mój ukochany utwór, który kocham do dzisiaj, I Am a King Bee. Znakomity rytm bluesowy kawałek. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive.
Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Moje mieszkanie było na parterze. Dosłownie po drugiej stronie był przystanek tramwajowy. Było to mniej więcej w okolicach świąt wielkanocnych, w związku z czym na mnie spadał obowiązek, moim obowiązkiem było umycie okien. Więc myłem te okna, postawiłem sobie adapter na parapecie, postawiłem głośnik, puściłem na full, ile się dało wycisnąć z tego bambina, wycisnąć moc dźwięku i puściłem właśnie tą płytę. I była cudna reakcja ludzi, którzy stali na przystanku. Niektórzy pokali się w czoło, co ten palant robi, w ogóle facet tam myje okna. Nie musiałem nie miałem możliwości wytłumaczenia, że chowamy się bez matki, więc zajęcia są i obowiązki podzielone. Ale część zaczęła tańczyć na tym przystanku. I to było cudne, muszę panu powiedzieć. Ale jak mówię, to był ten też nie tylko na Pradze. Też na Pradze to wyglądało w sposób dość szczególny, ale jak mówię, połowa lat 60. To zaczyna się rewolucja rocka. I myśmy w tym uczestniczyli. Zmieniała się Praga. Ja pamiętam, jak się nazywał ten zespół, The Kings? Chyba tak. Jest taki klasyczny utwór, niech pan kiedyś ich posłucha. You Really Got Me Baby. Znakomity rytm bluesowy kawałek. Ale oni występowali na zdjęciach, które jakoś tam do nas docierały, w koszulach z żabotami. Słuchajcie, żaboty stały się modne na Pradze. Faceci chodzili w koszulach, w marynarkach i z żabotami. Ja o ile pamiętam, jak szedłem na studniówkę, to był rok 66, też chyba coś podobnego zakładałem na siebie. Ale wtedy jakby pan poszedł na bazar Różyckiego, a tam co któraś budka sprzedawała pocztówki dźwiękowe, wtedy to była niesamowita kasa, wtedy na tym się zarabiało straszne pieniądze. Pocztówka dźwiękowa to była taka, nazwijmy to w ten sposób, płyta w cudzysłowie analogowa, tyle że nagrywana nie na winylu, tylko nagrywana na jakiejś tam folii. Ta folia była naklejana na jakąś pocztówkę, to się znakomicie sprzedawało. Ja nie mówię o jakości dźwięku, bo na to żeśmy nie zwracali większej uwagi, zwłaszcza, że nasze najlepsze gramofony to było, nie wiem, jakieś tam Bambino albo coś takiego i z tego się słuchało. Ja miałem chyba takich pocztówek, nie wiem, ze 200. Ale rzeczywiście to był początek rocka w Polsce. Kulturowo picie alkoholu to była do pewnego stopnia część stylu życia. Moje doświadczenia z Alpagą, z pierwszymi alkoholami, z pierwszym alkoholem, który piłem, to było do pewnego stopnia również częścią takiego, nie wiem, to było część właśnie takiego stylu życia, kulturowego wejścia do środowiska, że skoro jesteś, no to musisz. No były sytuacje, w których nie można było nie wypić, nie można było odmówić. Ja tam w tym swoim tekście opisywałem na przykład balangę, która się odbywała w domu, na Szmulkach zresztą, braci Szczotów. Renek właśnie wyszedł z więzienia, w związku z czym Gienek, którego myśmy znali, nas też zaprosił na to. Poszliśmy i to był rytuał, tam trzeba było się napić. Oczywiście puszczali z płyt pocztówkowych, powiedzmy, nie wiem, Polankę, You Are My Destiny. Piosenki, które rozklejały dziewczyny natychmiast, ale jeszcze bardziej rozklejało wtedy te panienki, które w tym uczestniczyły. To sam fakt, że Renek wyszedł właśnie z kibla, i jak zaśpiewał, przyleciał do mnie za kraty biały gołąbek skrzydła, to one były gotowe zrobić wszystko.
One gotowe były zrobić wszystko. Oczywiście musiało to być odpowiednio zakropione. No ale to było autentyczne, no bo on faktycznie wyszedł, Tak, nie tak. ściemniacz. Nie, on opowiadał dokładnie co i jak, co się dzieje w więzieniu, jakim językiem się posługują, kto został scwelony, a kto nie został i tak dalej, i na czym to polega, i całą tą kulturę więzienną przekazywał i opowiadał i był tym naocznym świadkiem, więc dla nas to miało specjalną wartość. You share my reverie. You're more than happiness. That's what you